Wyobraź sobie, że przekraczasz próg wioski oddalonej od swojej zaledwie o 2 godziny drogi. Ale pieśni, które słyszysz, brzmią obco. Strój kobiet wydaje ci się inny, a sposób, w jaki mieszkańcy obchodzą wesele, nie przypomina niczego, co znasz. Jesteś w Polsce, ale w innej Polsce niż ta, z której przyszedłeś. Zanim zagłębimy się w tę historię, mała prośba. Większość z was ogląda te dokumenty na telewizorze. I to piękne. Ale właśnie dlatego łatwo zapomnieć o subskrypcji. Jeśli chcesz, żeby te zapomniane opowieści o zwykłych ludziach docierały do coraz większej liczby osób, subskrybuj kanał i podziel się tym filmem z kimś, komu mogłoby to sprawić radość. To naprawdę ważne dla przyszłości tego kanału. Przez stulecia Polska nie była jednym jednolitym krajem o wspólnych obyczajach. Była mozaiką setek małych ojczyzn, z których każda miała własną melodię, własną mowę, własny kształt chaty i własny sposób odprowadzania weselników na ślub. Różnice między wsiami oddalonymi od siebie o kilkanaście kilometrów mogły być większe niż między miastami leżącymi w odległych krajach. Historycy i etnografowie do dziś z trudem wyznaczają granice między regionami, bo tych granic nigdy tak naprawdę nie było. Były jedynie wsie, rodziny i tradycje przekazywane szeptem z pokolenia na pokolenie, w cieniu wielkich lasów, nad brzegami rzek, na rozległych mazowieckich równinach i wśród tatrzańskich skał. Żeby zrozumieć, dlaczego tak było, trzeba cofnąć się bardzo daleko. Nie do początku XVII czy XVII wieku. Trzeba cofnąć się do czasów, gdy samo pojęcie Polski dopiero się kształtowało. Gdy plemiona słowiańskie osiadłe nad Wisłą i Odrą były jeszcze odrębnymi wspólnotami, z własnymi wodzami, własnymi bogami i własnymi obrzędami. Etnografowie, jak zauważył Zygmunt Gloger w swojej Geografii historycznej ziem dawnej Polski, wskazują wyraźnie: podział na regiony kulturowe przetrwał z niewielkimi zmianami niemal do końca XVIII wieku, a jego korzenie sięgały podziałów plemiennych sprzed 1000 lat. Polska jako państwo scaliła te plemiona politycznie, ale ich duszy scalić nie mogła. I na szczęście nigdy tego nie zrobiła. Wyobraź sobie mapę dawnej Polski widzianą z lotu ptaka. Na południu, pod samymi Tatrami, rozciąga się Podhale, kraj skał, halnych wiatrów i owiec. Na północnym wschodzie ciągną się bezkresne bory Puszczy Zielonej, gdzie wśród tysiącletnich sosen żyli kurpie. Na zachodzie leży Śląsk, ziemia naznaczona przez wieki pogranicza i wymiany kultur. Na północy rozlewa się morze, a nad jego brzegiem żyją Kaszubi. Lud, który stworzył własny język, własną pieśń i własne poczucie tożsamości. Tak silne, że przetrwało germanizację, wojnę i komunizm. I pośrodku, na mazowieckich nizinach, kwitnie kultura księżaków z Łowicza. Wieśniaków w najbarwniejszych strojach w całej Polsce. Każdy z tych światów wyglądał inaczej, brzmiał inaczej, pachniał inaczej. I każdy z nich miał inne odpowiedzi na te same pytania, które zadaje sobie każda ludzka wspólnota. Jak świętować narodziny? Jak żegnać umarłych? Jak prosić niebo o deszcz? Jak tańczyć na weselu? Jak poradzić sobie z zimą, gdy mróz tnie skórę jak nóż? Zacznijmy od południa. Zacznijmy od Podhala. Gdybyś w XVI czy XVII wieku wszedł w dolinę pod Tatrami, pierwszą rzeczą, którą byś poczuł, byłby zapach dymu z drewnianej chaty opalowej gotowanym żywicznym drewnem. Chata góralska miała charakterystyczną budowę. Zbudowana z drewna na planie prostokąta, z kłód układanych na węgieł, z dwuspadowym dachem krytym gątem i zdobionym szczytem. W środku znajdowały się 2 izby. Czarna izba, gdzie toczyło się codzienne życie, i biała izba, staranniej urządzona, przeznaczona dla gości i odświętnych chwil. Na ścianach wisiały obrazy malowane na szkle, często przedstawiające świętych, a obok nich odświętne ubrania i sprzęty rzadkiego użytku. Górale podhalańscy nie wybrali sobie łatwego miejsca do życia. Pierwsi osadnicy przybyli tu z Małopolski już w XII wieku, ale warunki były nieprzyjazne. Ziemia nieurodzajna, klimat surowy, amplitudy terenu ogromne. Z południa, w XIV wieku, zaczęli napływać pasterze wołoscy, wędrowny lud z Bałkanów, który przemieszczał się wzdłuż Karpat ku Europie Środkowej.
Nie dotarli prawdopodobnie na samo Podhale w dużej liczbie, ale ich zwyczaje związane z pasterstwem migracyjnym wywarły trwały ślad na kulturze regionu. Pasterstwo stało się nie tylko sposobem na życie, stało się filozofią, religią, obrządkiem. Każdej wiosny górale odprawiali rytuał zwany redykiem. Baca, starszy pasterz, doświadczony mężczyzna o autorytecie niemal kapłańskim, prowadził owce na górskie hale, ale nie był to zwykły przemarsz. Stanisław Witkiewicz pisał, że całe to pasterstwo otoczone jest mnóstwem zwyczajów noszących charakter tajemniczego obrządku. Baca liczył owce tylko raz, bo górale wierzyli, że powtórzenie tej czynności sprowadzi nieszczęście. Gdy przypadkowo gasło ognisko w szałasie, pasterze spodziewali się kłopotów, bo ogień był żywy, był strażnikiem stada, był łącznikiem między światem żywych a siłami, które rządziły górami. Przy formowaniu owiec przed redykiem Baca okadzał je zielem i wypowiadał zaklęcia, których treść znał tylko on i które przekazywał kolejnemu Bacy dopiero w chwili, gdy czuł, że czas mu upływa. I to właśnie w szałasie góralskim powstawał oscypek. Ser, który stał się symbolem całego regionu. Robiony z mleka owczego, formowany ręcznie w drewniane foremki, wędzony nad ogniem tak długo, aż uzyskiwał twardy, złocisty kształt. Każdy baca miał własny przepis, własny rytuał wędzenia, własną formę. 2 oscypki z sąsiednich hal mogły różnić się smakiem tak bardzo, jak wina z różnych winnic. Dziś oscypek ma unijny certyfikat produktu regionalnego, ale wtedy w starych szałasach na hali gąsienicowej czy hali kondratowej był po prostu jedzeniem, które pozwalało przeżyć. A teraz wyobraź sobie, że zostawiasz góry za sobą i ruszasz na północny wschód. Jedziesz wozem przez dni i noce, mijasz Kraków, potem Warszawę, potem skręcasz w prawo i wjeżdżasz w las. Ale to nie jest zwykły las. To Puszcza Zielona. Bezkresne bory sosnowe, z rzadka poprzecinane trzęsawiskami i meandrującymi rzekami. Narwią, Pisą, Omulwią, Rozogą. Tutaj żyli kurpie. Kurpie to jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych ludów w historii Polski. Sami siebie nazywali Puszczakami. Od puszczy, która była ich domem, ojczyzną i twierdzą zarazem. Dopiero z zewnątrz zaczęto ich nazywać kurpiami. Od kurpsi, czyli butów wyrabianych z łyka lipowego. Pierwsi osadnicy zaczęli przenikać do Puszczy Zielonej od XV i XVI wieku. Byli to zbiegowie od poddaństwa. Chłopi, którzy nie mogli lub nie chcieli dłużej znosić pańszczyzny w majątkach szlacheckich. Myśliwi, bartnicy, rybacy i drobna szlachta zaściankowa. Las ich przyjął i las ich ukształtował. Przez wieki kurpie utrzymywali się głównie z bartnictwa, hodowli pszczół w barciach, czyli w dziuplach wydrążonych specjalnie w pniach starych sosen. Bartnik wchodził na drzewo po specjalnych klinach wbijanych w pień, otwierał barć i pobierał miód. Praca wymagała umiejętności, odwagi i wiedzy przekazywanej z ojca na syna. Bartnicy nosili specjalne obuwie z łyka lipowego, właśnie te kurpie, do pracy w lesie. Miód kurpiowski był ceniony tak bardzo, że wędrował szlakami handlowymi aż do Gdańska, a stąd statkami na zachód. W XVIII wieku bartnictwo przeżywało zmierzch w większości Polski. Ale w Puszczy Kurpiowskiej przetrwało dłużej niż gdziekolwiek indziej, bo puszcza chroniła swych mieszkańców przed zmianami, które niszczyły stare życie. W puszczy czas płynął inaczej. Nie było tu wielkich dróg handlowych ani traktów, którymi ciągnęły wojska. Izolacja, zamiast zahamować kulturę kurpiów, rozbudziła ją. Wykształcili własny strój. Kobiety nosiły barwne gorsety, koronkowe fartuchy i sznury bursztynów, a mężczyźni sukmany i charakterystyczne kapelusze. Wykształcili własną muzykę. Pieśni kurpiowskie brzmią inaczej niż mazowieckie, inaczej niż podhalańskie. Mają własny rytm i własną melancholię lasu. Wykształcili własną kuchnię. Zupy z lebiody zbieranej na miedzach, pierogi z kaszą gryczaną i grzybami suszonymi z puszczy, wędzona kiełbasa z czosnkiem. I wykształcili własną mowę, gwarę kurpiowską, piękną i trudną, przekazywaną z dziada pradziada.
Ciekawostka, która zaskakuje wielu. W XIX wieku tylko w samym starostwie ostrołęckim znajdowało się prawie 150 kopalni bursztynu. Kurpie wydobywali bursztyn z ziemi i rzek, obrabiając go i sprzedając jako biżuterię. Kurpianki nosiły sznury bursztynów na szyi. Był to symbol zamożności, ale też ochrony. Wierzono, że bursztyn chroni przed złem i chorobami. I może właśnie dlatego w kurpiowskich chatach był go tak dużo. Ale najciekawsze jest to, że Kadzidło, mała wieś w sercu Puszczy Zielonej, do dziś jest najważniejszym centrum kultury kurpiowskiej w Polsce. To tam pielęgnuje się dawne obrzędy i zwyczaje. Tam śpiewa się pieśni, które mają kilkaset lat. Tam wyrabia się wycinanki kurpiowskie. Kolorowe papierowe ozdoby o zadziwiająco kunsztownych wzorach, które zawieszano na belkach sufitowych przy okazji świąt. Teraz znowu zmień kierunek i jedź na zachód, przez całą Polskę, aż dotrzesz do ziemi śląskiej. Śląsk to kraj, który przez wieki stał na pograniczu. Pograniczu Rzeszy i Polski, pograniczu języków, pograniczu kultur. I właśnie to pogranicze uczyniło go wyjątkowym. Przybysze z różnych stron Europy, Niemcy, Czesi, Polacy, przez stulecia żyli obok siebie, tworzyli wspólnoty, mieszali zwyczaje i budowali coś, czego nie dało się znaleźć nigdzie indziej. Śląską tożsamość. Silną, dumną, niełatwą do zdefiniowania, ale namacalną jak węgiel wydobyty z głębi ziemi. Bo Górny Śląsk to kraj węgla. I ta węglowa dusza odcisnęła się na jego kulturze głębiej niż cokolwiek innego. Tradycja Barburki, święta górników obchodzonego 4 grudnia ku czci świętej Barbary, patronki górników, jest na Śląsku czymś więcej niż zwykłym świętem. To był dzień, gdy cały region oddychał inaczej. Górnicy schodzili pod ziemię z modlitwą na ustach, bo wiedzieli, że skarbnik, mityczny władca podziemnych korytarzy, może być łaskawy lub groźny. Świat pod ziemią rządził się własnymi prawami. Miał własnych strażników i własne niebezpieczeństwa. I każda kopalnia miała własne obrzędy, które chroniły górników przed katastrofą. Wigilia Śląska różniła się od Wigilii Mazowieckiej tak bardzo, jak różnią się smaki kuchni śląskiej i kuchni kurpiowskiej. Na śląskim stole wigilijnym pojawiały się moczymy, chleb moczony w piwie z bakaliami i makówki, kluski z makiem. W Małopolsce podawano zupę grzybową. W Puszczy Kurpiowskiej nakładano pierogi z leśnymi grzybami. To nie przypadek. To setki lat różnych doświadczeń z ziemią, lasem, klimatem i historią, zapisane w przepisach przekazywanych z ust do ust, zanim ktokolwiek pomyślałby je spisać. A teraz jedź na północ. Do morza. Kaszuby leżą na Pomorzu Gdańskim, między Bałtykiem a Borami Tucholskimi. Krajobraz jest tu zupełnie inny niż w górach czy puszczy. Łagodne pagórki polodowcowe, błyszczące jeziora, zapach solonego powietrza. I tu żyli Kaszubi, lud, który jako jedyny w Polsce stworzył własny, oficjalnie uznany język regionalny, tak odmienny od polskiego, że niewtajemniczony Polak może go nie rozumieć. Pierwsze wzmianki o ludności kaszubskiej pojawiają się już w XIII wieku. Przez stulecia Kaszubi żyli na pograniczu wpływów polskich, niemieckich i pruskich. Było to trudne życie. Niemcy próbowali ich zgermanizować. Polacy nie zawsze traktowali ich jako pełnych Polaków, ale Kaszubi mieli coś, czego nikt im nie mógł zabrać. Mowę i morze. Motto kaszubskie brzmi: nie ma Kaszub bez Polonii, a Polski bez Kaszub. Tak dumne, tak nieugięte. Kultura kaszubska jest wielowarstwowa. Dawniej w wioskach utrzymywano się z rybołówstwa lub z roli, a w czasie świąt modlono się o udane połowy lub obfite zbiory, przypisując poszczególnym świętym różne możliwości. W obyczajowości przetrwały starsze przedchrześcijańskie elementy. Poświęcona na Matki Boskiej gromnicznej świeca chroniła dom od zła. Podczas burzy należało ustawić w oknie płonącą gromnicę lub obejść ze świecą zagrodę. Wielkanoc miała na Kaszubach własne, niepowtarzalne barwy. Inne śpiewy, inne obrzędy, inne potrawy. A tabaka. Kto z was słyszał o kaszubskim zwyczaju zażywania tabaki? To jedna z tych osobliwości, które sprawiają, że Kaszuby są Kaszubami i niczym innym.
Brązowy, zmielony tytoń wciągany do nosa bywał zażywany nawet w kościele podczas kazania. Tradycja ta przekazywana była z pokolenia na pokolenie jak każda inna, jako część tożsamości, jako coś, co odróżniało tutejszego od przybysza. Bursztyn, który zbierali kurpie ze swych rzek, na Kaszubach był czymś zupełnie innym. Tu leżał na plażach po sztormach, jak skarby wyrzucone przez morze. Kaszubi od wieków zbierali go, obrabiali i sprzedawali. Szlak bursztynowy łączył Bałtyk ze Śródziemnomorzem od tysiącleci. Na Kaszubach bursztyn był częścią codzienności. Znajdowałeś go pod stopami, idąc po plaży. Ale wróćmy na chwilę do pytania, które postawiłem na początku. Dlaczego każda wieś miała własne zwyczaje? Dlaczego sąsiednie wsie mogły się tak bardzo od siebie różnić? Odpowiedź jest wielowarstwowa. I żeby ją zrozumieć, musimy spojrzeć na polską wieś tak, jak patrzył na nią Oskar Kolberg, największy etnograf w historii Polski. Człowiek, który spędził kilkadziesiąt lat jeżdżąc od wsi do wsi i zapisując wszystko, co widział i słyszał. Kolberg urodził się w 1814 roku. Przez całe swoje dorosłe życie realizował jedno wielkie dzieło. Serię monografii regionalnych zatytułowaną Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Każdy tom poświęcony był innemu regionowi Polski. Kolberg zapisał ponad 20 000 pieśni z tekstami i melodiami. Dotknął ich rękami. Słyszał je śpiewane przez starych ludzi przy ogniu, w izbach, podczas wesel i pogrzebów. Dzisiaj jego dzieło liczy ponad 85 tomów i jest jedynym tak kompletnym portretem polskiej wsi, który przetrwał do naszych czasów. Gdyby nie Kolberg, wiele z tych zwyczajów zaginęłoby bezpowrotnie. Co Kolberg widział? Widział coś, co dzisiaj trudno sobie wyobrazić. Widział kraj, w którym możliwości przemieszczania się były tak ograniczone, że dwie sąsiednie wsie mogły przez pokolenia żyć obok siebie, niemal nie wchodząc w kontakt. Wiejski chłop rzadko wyjeżdżał dalej niż do najbliższego targu w miasteczku. Kobiety mogły przez całe życie nie opuścić swojej parafii. Drogi były błotniste, rzeki niezamostkowane, lasy gęste i niebezpieczne. Każda wioska była właściwie osobnym światem, zamkniętym w sobie jak osadnik w warowni. W takich warunkach zwyczaje nie rozchodziły się jak dziś informacje. Błyskawicznie i wszędzie jednocześnie. Rozchodziły się powoli, przez generacje, przez kontakty na jarmarkach i odpustach, przez małżeństwa między wsiami, przez wędrujących rzemieślników i żebraków. I każda wioska, przyjmując jakiś nowy element, przerabiała go po swojemu, dodawała coś od siebie, zmieniała, dostosowywała. Po 100 latach od pierwotnego impulsu nie było już śladu po tym, co przyszło z zewnątrz. Zostało tylko to, co wioska uczyniła swoim własnym. Grupy etnograficzne, jak pisze Zygmunt Gloger w swojej Encyklopedii Staropolskiej, formowały się przez wieki pod wpływem różnych czynników ekonomicznych, politycznych, geograficznych i religijnych. Granice diecezji często pokrywały się z granicami kulturowymi. Granice naturalne, góry, rzeki, bagna i lasy tworzyły bariery, które decydowały, z kim wioska handluje, z kim się żeni i czyje zwyczaje przyjmuje. Podział na zabory po rozbiorach XVII wieku tylko wzmocnił te różnice. Polska wieś pod zaborem rosyjskim żyła w innych warunkach prawnych i ekonomicznych niż wieś pod zaborem pruskim czy austriackim. Ale jest jeszcze jeden, często pomijany powód tej niezwykłej różnorodności. Wioska polska nie była tylko społecznością. Była wspólnotą przetrwania w świecie bez państwowych systemów pomocy społecznej, bez ubezpieczeń, bez szpitali dostępnych dla zwykłego chłopa. Jedyne, co stało między człowiekiem a katastrofą, była wioska. Sąsiedzi, którzy przychodzili pomóc przy żniwach. Kobiety, które pomagały sobie nawzajem przy porodach. Mężczyźni, którzy wspólnie stawiali chałupę po pożarze. Ta wzajemna zależność tworzyła silną tożsamość lokalną. Poczucie, że jesteś stąd, że twoja wieś jest lepsza,
ważniejsza, bardziej prawdziwa niż jakakolwiek inna. I właśnie to poczucie lokalnej tożsamości wyrażało się w zwyczajach. Własny strój był jak mundur. Od razu pokazywał, skąd jesteś. W Łowickiem na przykład różnice w strojach były widoczne nawet między parafiami sąsiadującymi ze sobą. Tak pisał o tym Oskar Kolberg, gdy badał okolice Łowicza w XIX wieku. Kobiety z jednej wsi nosiły spódnice w inne pasy niż kobiety z sąsiedniej wsi, inne hafty, inne wzory. Ktoś, kto znał ten świat od środka, potrafił od razu powiedzieć: ta kobieta jest z Korabiewic, a ta z Nieborowa. Strój łowicki, zwany też księżackim, od księżaków zamieszkujących dawne księstwo łowickie nad rzeką Bzurą, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich strojów ludowych. Jego charakterystyczną cechą są poziome kolorowe pasiaki i bogaty haft satynowy. Ale ta barwność nie była przypadkowa. Księżacy mieli szczęście. Od wieków ziemie łowickie należały do arcybiskupów gnieźnieńskich, primasów Polski, co dawało chłopom nieco lepszą sytuację ekonomiczną niż w wielu innych miejscach. Dobrobyt względny, bo to nadal była ciężka wieśniacza dola. Pozwalał na droższe tkaniny, na barwniki sprowadzane z miasteczek, na hafty wymagające czasu i skupienia. Tradycja barwnych wzorów sięga co najmniej XVII wieku, choć pełny rozkwit nastąpił w XVIII i XIX stuleciu. Władysław Stanisław Reymont, pisząc Chłopów, powieść, za którą otrzymał Nagrodę Nobla, opisywał właśnie tę ziemię, tych ludzi, tę kulturę. Ale wróćmy do pytania o zwyczaje weselne, bo wesele w polskiej wsi było chyba najlepszym odzwierciedleniem tego, jak bardzo różniły się od siebie poszczególne regiony. Na Podtatrzu, u górali, wesele miało charakter niemal wojskowy. Starosta weselny przewodził uroczystości z powagą. Muzycy grali od rana do rana, a tańce góralskie były tak energiczne, że chłopcy skakali po chałupie jak kozice po skałach. Oczepriny, rytuał zdejmowania wianku z głowy panny młodej i nakładania jej czepca, odbywały się z własnym zestawem pieśni, których nie słyszałbyś nigdzie poza Podhalem. Na Kaszubach wesele zaczynało się od ceremonii zaproszenia gości, które samo w sobie było małym przedstawieniem. Drużba, młody mężczyzna wyznaczony do tej roli, chodził od domu do domu i zapraszał sąsiadów z formułami słownymi, które brzmiały jak fragmenty starego obrzędu, a nie jak zwykłe zaproszenie. W Łowickiem weselne korowody szły przez wieś w tych barwnych pasiastych strojach, które Józef Chełmoński i Zofia Stryjeńska uwiecznili na swoich obrazach. W Puszczy Kurpiowskiej przed weselem odbywały się specjalne wieczornice, gdzie młode kobiety śpiewały przy pracy i opowiadały bajki. Były to wspólne spotkania przędzenia i szycia, ale też miejsca przekazywania wiedzy o tym, jak żyć, jak kochać, jak przetrwać, w formie pieśni, zagadek i opowieści. Starsze kobiety uczyły młode, co robić, gdy mąż będzie surowy, co zrobić, gdy zbiory będą złe, jak chronić dom przed złym spojrzeniem sąsiada. Bo magia była częścią każdej polskiej wsi i tu też każdy region miał własne przepisy. Na Śląsku wierzono w skarbnika, ducha kopalni, który mógł ostrzegać górników przed katastrofą albo ich za nią karać. Na Kaszubach bano się utopca, stworzenia, które czyhało w wodach na nieostrożnych rybaków. Na Podhalu bała się ludzi południca, kobiece widmo, które pojawiało się w czasie największego upału i mogło sprowadzić chorobę lub obłąkanie. W Mazowszu śląskim przed Bożym Ciałem zaklinano urodzaj specjalnymi ziołami zbieranymi o świcie przed wschodem słońca. W Puszczy Kurpiowskiej matki chroniły niemowlęta przed złym spojrzeniem, zaszywając w kaftanikach kawałki bursztynu. Te wierzenia nie były głupotą ani prymitywizmem. Były odpowiedziami, jakie polskie wsie wypracowały na pytania, na które nie miały innych odpowiedzi. Dlaczego dziecko zachorowało? Dlaczego urodzaj był zły? Dlaczego piorun trafił w stodołę, a nie w sąsiednią? Każdy region miał własne wyjaśnienia i własne środki zaradcze. I właśnie ta rozpiętość wyobraźni, ta wolność do tworzenia własnych odpowiedzi jest może najpiękniejszą rzeczą w całym dziedzictwie polskiej wsi. Różnice kulturowe między regionami widać też doskonale w kuchni. Wyobraź sobie,
że podróżujesz przez Polskę w XIX wieku i co wieczór zatrzymujesz się w innej wiosce. W pierwszej dostajesz zupę z kwaśnej kapusty z grochem. W drugiej żur z białą kiełbasą i jajkiem. W trzeciej barszcz tak ciemnoczerwony, że wygląda jak krew. W czwartej lebiodę z ziemniakami i kawałkiem tłuszczu. W piątej oscypek z miodem i suszone śliwki. Podróżnik z Anglii albo Francji mógłby pomyśleć, że jest w różnych krajach. A przecież był cały czas w Polsce. Piotr Franaszek, badający kalorykę diety chłopskiej, wskazuje, że zawartość kaloryczna i skład diety wiejskiej były silnie uzależnione od geografii i klimatu lokalnego. Górski region, gdzie zboże rosło słabo, polegał na produktach zwierzęcych, mleku, serze, mięsie owczym. Region nizinny, gdzie dominowała uprawa żyta i prosa, jadał głównie chleb, żur i kaszę. Region nadmorski żywił się rybami w stopniu, jakiego wnętrze kraju nie znało. Te różnice w jedzeniu nie były tylko kwestią smaku, były kwestią przeżycia. Każda wioska jadła to, co pozwalała jej ziemia i tradycja. I każdy przepis był wynikiem stuleci prób i błędów, przekazywanych przez matki córkom, przez babcie wnuczkom. Wróćmy teraz do wielkich lasów i rzek, bo jest jeszcze jeden aspekt, który decydował o odrębności polskich wsi. Gwara, mowa, sposób, w jaki ludzie w danej okolicy mówili do siebie i o sobie. Kolberg, podróżując po Polsce, słyszał języki, które brzmiały dla niego jak różne dialekty tego samego wielkiego pnia słowiańskiego, ale jakże różne. Gwara kurpiowska różniła się od gwary łowickiej tak bardzo, jak gwara podhalańska różniła się od gwary kaszubskiej. I każda z tych gwar miała własne słowa na rzeczy, dla których w innym regionie używano zupełnie innych słów. Wóz rolniczy miał kilkanaście różnych nazw w różnych częściach Polski. Kobieta, która opiekowała się bydłem, miała inne imię na Mazowszu, inne na Śląsku, inne na Kurpiach. Nawet chleb, ten najprostszy, najbardziej podstawowy element diety, bywał inaczej nazywany i inaczej pieczony w różnych stronach. Ta różnorodność językowa była źródłem siły i słabości zarazem. Siły, bo tworzyła silne poczucie lokalnej tożsamości, więź ze swoją małą ojczyzną, poczucie zakorzenienia. Słabości, bo utrudniała komunikację między regionami i mogła wzmacniać podejrzliwość wobec obcych. Tutejszy i przybysz to były kategorie, które organizowały wiele aspektów życia wiejskiego. Przybysz był nieufny, dopóki nie udowodnił swojej wartości. Tutejszy miał prawa i obowiązki wspólnoty. Jan Bystroń, jeden z ważniejszych polskich badaczy kultury ludowej, pisał w 1949 roku, że różnice między regionami wynikały z połączenia czynników historycznych, geograficznych i ekonomicznych. I że żaden z tych czynników nie działał w izolacji. Rzeka mogła przez wieki oddzielać dwie wsie leżące po jej obu brzegach, tworząc z nich dwie odrębne społeczności, nawet jeśli mówiły tym samym językiem i modliły się w tym samym kościele. I właśnie dlatego polska wioska była czymś tak niezwykłym. Była wyspą, każda z osobna, każda ze swoją historią, swoją piosenką, swoim krojem sukni i swoim sposobem na kiszenie kapusty. I każda z nich była jednocześnie częścią wielkiego, splątanego tapiseryjnego wzoru, który nazywamy polską kulturą ludową. Oskar Kolberg zdawał sobie z tego sprawę lepiej niż ktokolwiek. Dlatego poświęcił temu dziełu całe życie. Dlatego jeździł od wsi do wsi, słuchał, zapisywał, rysował. I dlatego jego dzieło, 85 tomów, jest dzisiaj jedynym kompletnym świadectwem tego, co zostało utracone. Bo większość tych zwyczajów zginęła. Uprzemysłowienie, urbanizacja, 2 wojny światowe, komunizm. Wszystko to spłaszczyło tę niezwykłą różnorodność. Gwary zanikają. Stroje ludowe wyjmuje się z szaf tylko na festiwale. Obrzędy weselne skróciły się z 3 dni do 3 godzin. Przepisy na oscypka i kurpiowską kiełbasę przetrwały. Ale inne, mniej materialne skarby odeszły bezpowrotnie. Są jednak miejsca, gdzie przeszłość wciąż oddycha. Skanseny,
Muzea na wolnym powietrzu starają się zachować przynajmniej materialny obraz dawnego życia. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni koło Kielca, skansen w Kolbuszowej na Podkarpaciu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Każde z tych miejsc próbuje opowiedzieć historię, której większość zapisków spłonęła lub zbutwiała. W Kadzidłowej wciąż śpiewają kurpiowskie pieśni. W Zakopanem Baca wciąż prowadzi owce na hale. Na Kaszubach wciąż mówi się po kaszubsku i tańczy na weselach do muzyki, której rytm nie zmienił się od pokoleń. Historia tych wsi, tych zwyczajów, tych melodii jest historią Polski bardziej prawdziwą niż jakakolwiek kronika królewska. Bo w niej nie ma monarchów i bitew. Są tylko matki, które uczyły córki, jak śpiewać kołysankę. Są ojcowie, którzy uczyli synów, jak wydrążyć barć w sośnie. Są babcie, które zamawiały chorobę słowami, których dziś już nikt nie zna. I są te wszystkie, zapomniane przez historię zwyczajne chwile. Poranki z dymem unoszącym się z komina, wieczory przy nawijaniu lnu na kądziel, południa z żniwiarkami śpiewającymi w polu. Każda polska wioska miała własne zwyczaje, bo miała własne życie. I to życie, tak niepowtarzalne, tak kruche, tak pełne, było prawdziwą Polską. Nie ta na mapach, nie ta w dokumentach królewskich. Ta, w glinie pod nogami, w pieśni śpiewanej nad kołyską. Domy, wsie i rodziny, które poznaliśmy dzisiaj, to tylko jeden wycinek zapomnianego świata. Poza nimi istniały całe światy zanikłych zawodów, tajemniczych obrzędów, starych wierzeń i opowieści, które czekają, by ktoś je odkrył na nowo. I to zrobimy w kolejnych odcinkach.